Przyjechaliśmy właśnie na dzielnicę Wynwood. I co tu się dzieje? Ale słuchajcie, ja się śmieję, że nas zawsze takie wydarzenia przyciągają po prostu. No, ludzi tu jest pełno. My to się martwiliśmy, że na South Beach jest lipa i tak dalej, że sztywno. Bo my po prostu byliśmy w złym miejscu. My mieliśmy przyjechać tutaj. Tak. No. To jest w ogóle taka dzielnica sztuki. Chyba tak to się mówi, nie? No, taka wiecie, takiego artu i tak dalej. No. No i dzisiaj jest to jakieś wydarzenie, to takie fajne. Jest bardzo dużo murali, są takie sklepy, wiecie, stylowe. No, ale światła się odbijają. Zaraz wam wszystko pokażemy. Tu zaraz będzie bardzo głośno. To jest właśnie życie nocne w Miami. Wszędzie normalni ludzie. To zawsze przyciągnie. Ale ja się śmieję, bo słuchajcie, w zalewisku jest super ciepło, wszystkie dziewczyny poubierane festiwalowo, a ja, gdzie ten napis, kurtka Antarctic Expedition. Ja Ali mówię, ona jest najwięcej warta. Przed chwilą jeden gościu z kurą, teraz inny jest z wężem. No, trzeba przyznać, że na tej dzielnicy to się dzieje. I to dużo. No. Tak sobie właśnie wyobrażałem piątek w Miami, a nie tak jak widzieliśmy wcześniej. Ale graffiti wszędzie są tak fajne. Jutro jak nam się uda jeszcze rano tu przyjechać, to wam pokażemy to w dzień. Wiecie co, tutaj jak ktoś lubi sobie zapalić, to nawet nie trzeba kupować. Bo po prostu się przejdziecie się tą ulicą tam i z powrotem się tak zjaracie, że szok. Byłem to już w tamtym roku, ale było inaczej, teraz jest dużo lepiej. Ta dzielnica jest niesamowita. No. Czadowe te murale na górze, co? Super są te na górze. Patrzcie, jaka robota. Wow. Pod smoke shopem największa kolejka. Jak będzie jutro otwarte, to jest super. Byłam tutaj 3 lata temu. Ładne murale. O. Tu się właśnie wchodzi do środka. Wynwood Walls. Tutaj można poglądać murale. Walls. Okay, so this young man has an issue with me putting horns on his image, right? I said that this in your hand, we can see that the prophet. Dobra, pokazaliśmy wam kawałek tego Wynwood. Wynwood się mówi? Wynwood, sorry. Ale teraz czas na coś przyjemniejszego. No. I w ogóle to jest zabawne, bo nie spodziewałam się, że w Stanach trafimy na night market. No, night market ze street foodem. Bardzo mi się to podoba, bardzo nawet. Ale jak będziecie odwiedzać Miami, obowiązkowo sobie przyjedźcie na tą dzielnicę zobaczyć. Dobra, okazało się, że bardzo skromny ten targ jest.
Tylko wygląda na taki fajny, a już jednak taki nie jest. Pierożki. O, guacamole. A ty chciałaś. Sorry. Właśnie przed chwilą się śmialiśmy z Alicją, bo tam było jedno stoisko z flagą filipińską i kolejka do tego. Się śmialiśmy, że ci ludzie musieli nigdy na Filipinach nie być. Mały spróbowali prawdziwej kuchni filipińskiej, to by tam na pewno nie stali. Co nie, Ala, gdzie jest najlepsza azjatycka kuchnia? Filipiny! Fuj. Na Filipinach się jedzie, to można schudnąć przynajmniej. Teraz gadaliśmy z Alą. Tutaj kolejny jest taki smoke shop. One tu są co 10 metrów przeważnie. Ale ten to już wygląda jak mały supermarket po prostu. Nawet nie mały. Nawet nie mały, no właśnie. Chyba na tej dzielnicy to jest popularne. Zdecydowanie. Ale za chwilę jest. To co film, co kawałeczek. Musi być dobre zejście. A tu jest legalne w ogóle? Tak. Tak? To nawet nie wiedziałam. Gdzie jest? Petarda to jest. Ale tyle ile jest policji na tej ulicy, to nigdzie chyba jeszcze tyle nie widzieliśmy. Także musi być tu wesoło czasem. Skoro każde skrzyżowanie obstawiają. No. Albo fele. Nie no, Miami to jest zdecydowanie miejsce, gdzie naprawdę mógłbym sobie chwilę pobyć. Jak ktoś lubi takie klimaty. No, jak ktoś lubi takie klimaty, no. Ale jak nie lubi imprezowych, to spokojnie może też sobie pobyć. No tak. Tylko na obrzeżach bardziej. Albo Zdecydowanie. A wiecie, co to jest za fura za nami? Taka, która jak widziałem to kiedyś tutaj w Miami. Pamiętajcie, jak wam mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że będzie przy piątku pokazywanie się, kto ma lepszą furę. To kiedyś to było na South Beach, a widzę, że teraz to jest tutaj. Nieźle to wygląda, co? I to tak jest. Kto lepsze, kto się bardziej pokaże i kto puści głośniej muzykę. Dostałem dokładnie to, czego chciałem, żeby wam pokazać. Ale nie no, szczerze mówiąc, to niektóre fury tu mają takie, że widać pieniądz u ludzi. Miami żyje i to naprawdę konkretnie. Teraz jechaliśmy i znowu kolejny jakiś taki mini festiwal. O, tu ilu bezdomnych. Oj, oj, oj. Siemanko! W kolejnym dniu z pięknego Miami. Floryda jest niesamowita. Normalnie uwielbiam to miejsce. Nie sądzę, że mógłbym zamienić Tajlandię na Amerykę. Nie to jedzenie, które lubimy. Zdecydowanie za tłuste wszystko. Ale przyjeżdżać tu lubię bardzo. Serio. Wakacje na Florydzie są świetne. Jedziemy właśnie jeszcze teraz na Miami Beach. Później jedziemy w jeszcze jedno miejsce. Tam gdzie byliśmy wczoraj wieczorem, tylko tak, chcemy tylko w dzień zobaczyć. Mam nadzieję, że się ze wszystkim robimy. Bo za 2,5 godziny musimy oddać samochód i lecimy na Karaiby. No i dojechaliśmy. Myślę, że rano tutaj spokojnie jest jak nie wiem. Ale to dobrze, bo chcę wam pokazać.
Patrzcie, Ala dzisiaj przebrała się za groszek. Taka zielona. Patrzcie, jak jest teraz pusto. Sobota, godzina 9:30. No, sobota 9:30. Miami się śpi o tej godzinie. Po piątkowym wieczorze. Gdzie wczoraj tutaj wieczorem to aż korki były. No ale umówmy się. Kto przyjeżdża do Miami i staje w sobotę o 9:30 Tylko jacyś rano? debile. Wstają o 8. Nie, o 7:30, sorry. Zamiast iść spać o 7:30, to oni już na nogach. Już po śniadaniu, jeszcze w normalny dzień by było pewnie po siłowni. No ale cóż, takie życie. Na imprezy jeszcze przyjdzie czas. Jak wrócimy sobie do Tajlandii, O, wtedy to będzie się działo. no. Naprawdę, ja w ciągu ostatniego pół roku Ty byłeś może 2 razy na imprezie. dwa razy się napiłem i to się jeszcze tak napiłem, że to tylko parę drinków. Bez kaca się obudziłem i totalnie... No, człowieka nie Dlaczego mam poznaje. znajdzie grzecznego, narzeczonego? No. I że mi ktoś zaraz nie napisał, że pewnie Ala mi nie pozwala. Co wy? Tak, na pewno. Ja po prostu... Ja imprezowałam. No właśnie, to tylko ja nie imprezowałem. Ale przydał mi się na pewno ten czas, fajnie. Ale najgorsze jest to, że się to wszystko nie skumulowało, że jak w Tajlandii zacznę imprezować, to... Ale na pewno tak będzie, bo to jest sezon. Ja się już nie mogę tego doczekać. Będzie dużo ludzi przyjeżdżało, będziemy mieli obozy, wakacje. Także na pewno będzie ciekawie. A jak ktoś chce jechać na obóz albo na wakacje, odezwijcie się. Ostatnie zdjęcia, o, no, chłopak odpoczywa po weekendzie jeszcze. W sumie dalej weekend, no na ławce za nami. Relaksik, wiecie, 8 rano. Po joggingu pewnie jest. Porannym i się Tak, zmęczył. dlatego się zmęczył. No. Tam drugi siłownię właśnie skończył, bo tu niedaleko jest siłownia. No, wyjdziemy na plażę. Miami Beach. O, jak dobrze pójdzie, to w tym roku w Stanach będziemy jeszcze raz. No prawdopodobnie pójdzie dobrze, no bo tak są bilety lotnicze, że wyobraźcie sobie jaki bezsens. W miarę fajne połączenie znalazłem, żeby polecieć właśnie stąd do Las Vegas i dopiero tak wracać w stronę Tajlandii. Średni to sens ma, ale czasem bilety lotnicze nie mają sensu, pamiętajcie. No a teraz to szczególnie. A szczególnie teraz. Są tak ciężkie czasy, żeby kupować bilety. Dużo osób nam pisało, że lipa, że drogie bilety, żeby do Tajlandii przylecieć i tak dalej. To wyobraźcie sobie, że my musimy zrobić trasę jeszcze raz większą niż wy. No i w ogóle ceny lotów no raczej na razie się nie zmienią, dlatego że jest inflacja, dolar też nie stoi jakoś dobrze dla nas. Dla nas, no. Więc jakby no, Tego jak jest... ktoś chce podróżować, to niestety musi... Teraz są ciężkie czasy na podróżowanie, a szczególnie jak chcecie podróżować samolotami i dużo latać. Wiadomo, dla nas to jest nasza praca też i tak dalej, ale nie ma lekko. Naprawdę tyle za bilety lotnicze, co teraz to nigdy w życiu nie płaciłem. Nigdy. I to nie chodzi o to, że jesteśmy w dwójkę, bo to wiadomo, wtedy by się na dwóch dzieliło, ale to chodzi o to po prostu, że są niesamowicie drogie. Żeby dolecieć do Tajlandii, będzie nas kosztowało około 7000 złotych. Jedną stronę. Jedną stronę za jedną osobę. To jest masakra. Ale po prostu nie da się inaczej. I tak musimy dolecieć i tak, no. Chyba że na stopa. Będziemy jechać rok. No, jesteśmy na Miami Beach. To jest moja dziewczyna, pseudonim Groszek. Dzisiaj. Co jest jeszcze takiego zielonego? Troszkę? Nie, Ogórek. Ogórek? Dobra, niech zostanie Groszek. Tak już najlepiej brzmi. No. Idziemy teraz jeszcze pod budkę. To takie sławne budki, które są właśnie budki ratowników, które są na Miami Beach. Tylko musimy się chować właśnie za inną budką przed wiatrem, żebyśmy mogli normalnie nagrywać. Zapomniałem mikrofonu z samochodu wziąć, a nie mam czasu, żeby po niego wrócić. Także trzeba na patencie to zrobić. Ale czy chciałabyś coś powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że kocham tu być. A, myślałem, że mnie, ale to też fajnie. Dobra, jedziemy dalej.
tutaj, znaczy mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Ile czasu? Zdążymy, mamy jeszcze. Zdążymy. No, to idziemy tam, gdzie byliśmy wczoraj wieczorem, ale dzisiaj wam pokażemy w dzień te wszystkie piękne murale, które tam są. Za parę godzin czeka nas lot, chyba 3,5 godziny lotu. Guadalupe, na wyspę Guadalupe, Pointe Pitre, chyba tak jakoś. Jutro 16 mamy boarding. Jak zobaczycie ten statek, powiem tak, to było zawsze moje marzenie, żeby się takim przepłynąć i wreszcie się uda je zrealizować. Ja nawet nie wiedziałam, że takie istnieją. Jak Piotrek mi powiedział, że ma jeszcze prezent zaręczynowy, to myślałam, no i tak super, no wiadomo. Ale myślałam, że to będzie po prostu jakiś prezent. A on mi pokazuje trasę do tych 11 wyspach. 10 chyba? Albo 11? Tam Nie wiem, 10. albo 10, nie wiem, czy 10, 11. Wow, powiedział, że będziemy mieć kabinę z balkonem. Ja takie, o wow, kabinę z balkonem na To już statku. wypas. Ale wypas. A później pokazał mi filmik na YouTubie, co będzie na tym statku. To powiem wam, że dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Będzie ciekawie, na pewno. Wiecie, co mi się najbardziej podoba w tym miejscu? Że tu wszędzie są palmy dookoła. To jest cudowne. O, meczek leci. Kto gra? O, USA. Ameryka, Holandia. Kto prowadzi? Holandia. Holandia 1-0. Wczoraj tutaj była taka impreza gruba. Zamknięta była ta ulica, ale tutaj było oddzielone z tego hotelu właśnie. Z boku kolejna ulica też była oddzielona. Ochrona stała, policja. Pełno jakieś tych, były ścianki dwie. Robili wywiady, fotografowie i tak dalej. Chyba grube gwiazdy tu wczoraj były. Ale właśnie opowiadałem, że wczoraj tutaj się dużo działo, że były gwiazdy i tak dalej. Takie gwiazdy, Jak że my. nie znamy. To my. To o nas było, ale stwierdziliśmy, że lecimy na Wynwood, bo to nam się nie podobało i zamknęli imprezę. Już dzisiaj wszystko poskładane, także. My tu byliśmy na pewno? No, a nie poszliśmy za daleko już? No nie wiem. Czekajcie, bo chyba coś nie ogarnęli. Nie, no tu mamy samochód przecież. Tu, no. Dzisiaj został opublikowany przedostatni odcinek, akurat tak jak nagrywamy to, z Antarktydy. Jutro ostatni. Od jutro? Nie, pojutrze. Jeszcze będą dwa w sumie, bo jeszcze ostatni to będzie Q&A. I naprawdę tak wam chcę podziękować za frekwencję, jaka była na tych filmach. Podobało wam się bardzo, dużo było fajnych komentarzy. Komentarzy to było tyle, że po prostu nie nadążałem w ogóle odpisywać i zostaje serduszek i tak dalej. Także jeśli ktoś nie ma, to przepraszam bardzo, ale doceniamy naprawdę wszystkie, które zostawiliście i wszystkie dobre słowa. I też za nasze zaręczyny bardzo dziękujemy za wszystkie miłe życzenia. Dziękujemy, naprawdę to było bardzo miłe. Bardzo, bardzo. Wiemy, że mamy tutaj świetnych ludzi. Tak, także dzięki wielkie, że jesteście. My właśnie wsiadamy do fury i jedziemy dalej. Została nam ostatnia godzina, za godzinę musimy samochód oddać i być na lotnisku. Także trzeba się streszczać. Piękny Mustang. Patrzcie teraz tutaj. Symphony of Sea. Najlepszy statek na świecie. Się na nim szukałem rejsu, ale nie było nic ciekawego. W sumie nie takie jak ja chciałem. Ogromny. Dużo firm tutaj odpływa właśnie z Miami. Dużo statków. No i już wszędzie dookoła zaczynają się jakieś grafy. No i dotarliśmy na Wynwood. Tu, gdzie wczoraj były tysiące ludzi. Niezła impreza. Cały czas się zastanawiamy, co tu się działo przez ten weekend, że to był, nie wiem, że to był jakiś specjalny weekend w Miami albo coś, było dużo festiwali, wszędzie były imprezy. Nie wiem właśnie, co było grane. Jak ktoś ma pojęcie, wiedzę na ten temat, dajcie znać. Dzielnica jest tak kolorowa, tak mi się tutaj podoba. O, właśnie ktoś coś maluje. Tutaj sobie można malować na legalu. Nikt wam nic nie powie.
Tutaj wczoraj była ta imprezka. Ta duża. W ogóle nie wiem, czy ktoś z was wie, co to jest Zamna. Zamna to jest jakiś festiwal też w wielu miejscach na świecie i on wczoraj też był w Miami. A my nie wiedzieliśmy. O, krzyczą, bo mecz trwa. What do people know about art? To jest super. Wy jak uważacie, że to jest złe, że takie coś jest? Czy wam się to podoba? Moim zdaniem, jak jest ładnie zrobione, to jest super. Oczywiście nie mówię o popas grany wszędzie w ścianach, w centrum miasta i tak dalej. Jak ktoś myśli, że jest fajny, coś popas gra, bo to jest głupota totalna. To mi się nigdy nie podobało. I nigdy tak nie lubiłem, bo to była głupota. Ale jak jest sztuka, taka jak tutaj na murach. O, dałem ciasteczko z guacamole. No i dokończę. Jak jest takie coś, jak jest taka sztuka na murach, a nie zwykła biała ściana, jeszcze na takiej dzielnicy jak ta, to jest piękne. O, to wam też wczoraj pokazywałem, ale dzisiaj wam jeszcze pokażę. To jest sztuka. Zamknięte jest? Nie można? O, dobra, żeby wejść tutaj trzeba było zapłacić po $12. Ale mówisz, że kiedyś to było darmowe? Było, nie? Ja na pewno nie płaciłam. No. Teraz trzeba zapłacić $12. Ale to wam naprawdę warto pokazać. Dream. To jest to. Ale ludek. Ole. No czad. Patrzcie na to. To jest niesamowite. Taka część nowoczesnej sztuki, która mi się bardzo podoba. No, niesamowite. Takie obrazy tam chciałbym mieć w domu. Problem jest taki, że nie ma domu. Ale jest Budda. Nie no, takie obrazy w chacie być to sztos po prostu. Ale on ten jest świetny po prostu. Albo to. Robią robotę. Kiedyś będziemy mieć dom, to będziemy mieć taki ładny dom. Kiedyś będziemy mieli, no. Dobrze powiedziane. Dobra, musimy się zbierać, bo za pół godziny musimy iść na lotnisku. Oddać samochód, a jeszcze trzeba tam dojechać. Ale fajne to miejsce. Myślę, że warto tutaj przyjść i sobie porobić zdjęcia. Myślę, że Wynwood to jest na pewno miejsce, które się powinno odwiedzić, jak się jest w Miami. Ja zresztą wydaje mi się, że jak wpiszecie, co zobaczyć w Miami, to na pewno wam pokażę, żeby tutaj przyjechać. Bo to jest mega, mega fajne miejsce. Jak się podobało? Super, bardzo mi się podobało, aż żal wyjeżdżać, ale całe szczęście jedziemy w super miejsce. No, byśmy tam nie jechali, tylko na przykład gdzieś indziej, żeby było szkoda z tego Miami wyjeżdżać. No, zdecydowanie. A jak to się robi? Co chcesz zrobić?
chcę wpisać O, lotnisko. Niezły koń. Wszędzie coś malują nowego. Czadowo. Powiem wam w ogóle jaka była sytuacja z wypożyczeniem tego samochodu. Bo ja nie mówiłem, w jednym z odcinków z Peru to chyba było, jaki mieliśmy farta. Ogólnie wypożyczenie samochodu tutaj, no to tak trzeba liczyć za dzień jakieś 70-80 dolarów za najtańszy. I był taki Mustang za 120. Mówię, kurde no, fajnie było takim powiedzieć, że jesteśmy tylko 2 dni. Ale zwlekałem z wynajęciem, zwlekałem jak zwykle, nic nowego. I dzień przed przylotem, parę godzin w sumie. Dobra, trzeba wreszcie zarezerwować coś. Wchodzę, patrzę, Mustang za 80 dolarów za dzień. Jakaś zniżka, udało się idealnie. Wiadomo, od razu zarezerwowałem. A nawet jakby było za 120 też bym zarezerwował, bo myślę, że 100 zł różnicy między jakimś Mondeo tam, że myślimy Mondeo a Mustangiem, no to nie ma nawet się co zastanawiać. No i w sumie wyszło tak, że po doliczeniu full ubezpieczenia, bramek, wyszło po 100 dolarów do nas za dzień. Także idealnie. Idziemy teraz na pociąg, bo tu z lotniska trzeba dojechać pociągiem do wypożyczalni. Później obiadek i lecimy na Karaiby. Powiem wam tak, że po Antarktydzie było świetnie i tak dalej, ale przyda się trochę ciepełka. Ale kto przychodzi ostatni jak zwykle? 15 minut przed odlotem samolotu. Wyspa, od której zaczynamy nasz rejs, ale dopiero jutro. 17:30, a tu już ciemno się zaczyna robić. Zobaczcie, jaki fajny koleś. Znajdziecie go na Instagramie, ale nie do wzięcia, zajęte jakby co, pamiętajcie dziewczyny. Mam tylko swoją jedną, lalusię. No, co ty masz powiedzieć przy mnie, co? Co? Ale nie słuchaj, coś tego mam, ale. Witamy na Guadalupe. Musicie wiedzieć o tym, że Guadalupe to jest kolonia francuska. Właśnie, ala ma internet no. taki jak w Unii Europejskiej, normalnie łapie. Także na śniadanko bagietki. Bagietki, ciekawe czy po angielsku w ogóle coś będzie mówią. No oczywiście wszyscy gadają po francusku, no ale nawet leciliśmy tu Air France. Także nie ma się co dziwić. Ale to jest dla mnie ciekawe, co? Że w ogóle gdzieś na końcu świata no, jest, dalej są kolonie. Tak, dalej są kolonie, no nie? Zaskakujące. Dla mnie tak najbardziej zaskakujące jest to, że Anglia była taką potęgą na świecie kiedyś, No. a teraz jest taką małą Anglią, taką wysepką. No, ale dalej jest potęgą. Potęgą jest cały czas, oczywiście. No ale kiedyś oni Jeszcze mieli może pół świata, było Anglii. Ale Jak wiesz, se- takie małe terytorium jest troszeczkę łatwiej No, po pierwsze kontrolować, po drugie no tak. utrzymać lepszym tym. Zdecydowanie. Sorry, nie mogę się wysłać, właśnie się obudziłam. Nie, w zasadzie, ale zawsze tak ma. Zawsze się ją. Bo ty zadam sobie. Tak. Dobra, teraz trzeba znaleźć taksówę. Się zastanawiamy, czy będziemy mogli tu dolara zapłacić i w ogóle czy tu euro obowiązuje, czy co, bo ciekawe jaka jest waluta. Skoro tu nawet jest orange i tak dalej, to tu będzie pewnie wszystko takie jak we Francji. Ale co do waluty to jeszcze nie wiem, może być do dolara, ale nie sprawdzaliśmy jeszcze, tak jeszcze zaraz okażę. A tak naprawdę to jesteśmy we Francji totalnie. Wróciliśmy już. Kończymy tą podróż. Cenia już wróciliśmy do Francji. No i wszystko jasne. Euro tu obowiązuje też. Taki basenik mamy. Pokój wam pokażę jutro w dzień.
I widok też wam się pokaże. Widok właśnie pokaż. Ogólnie pierwsze wrażenie, duże zaskoczenie. Wiecie, ja sobie wyobrażałem małą karaibską wysepkę. Tu autostrady, 3 pasy. To jest po pierwsze duża, Jest po duża. drugie jest cywilizacja i to taka, że można kartą płacić w taksówce. A nie śmiejcie się, bo nie wszędzie wolno, ale w większości państw się nie da. Zdecydowanie, jeszcze na wyspach. No, dobra, czekajcie, będziemy nagrywać później trochę, bo musimy zejść z hotelu na dół, nie wiem, do miasteczka, Ej, czy ty dzielnicy, nie wiem. kropi, czy co? Nie czujesz? No, plułaś mnie chyba. No i przyszliśmy do portu, gdzie mieszkamy. I wszędzie tu dookoła są restauracje. Będziemy coś na kolację znaleźć. Najważniejsze jest to, muszę znaleźć miejsce, gdzie będzie dobry internet, muszę materiał wysłać, póki jeszcze na statek wsiądziemy. A mam do wysłania po 5 odcinków. Dobra, kończymy tego vloga, bo zapomniałem wczoraj go zakończyć. Właśnie wychodzimy z hotelu z plecakami. Idziemy sobie troszkę pozwiedzać. Ja już trochę chodziłem rano. Jak to pięknie. Jak nie wiem. Wszędzie są palmy, karaibski klimat. I to jest cudowne. Dobra, dzięki wielkie. Pamiętajcie, że dzisiaj wsiadamy na statek, w którym ruszamy na rejs po Karaibach. Odwiedzimy 10 wysp. Będzie cudowny czas, ale więcej usłyszycie w kolejnym vlogu. Zostawcie subskrypcję. Subskrypcję. Zostawcie... Dobra, jeszcze raz. Po białostocku powiedziałeś. Tak, za długo zalam, że byłam. Dla mnie się to podoba, Tak jest. także zostawcie subskrypcję i lecimy po 300 koła. Pozdrawiamy.